Witaj na kanale Ciekawe Ptaszniki. Dziś przeniosę Was w niesamowite miejsce. Mam nadzieję, że dowiecie się czegoś nowego i ciekawego. Pewnie już się domyślacie dokąd, ale pozwólcie, że zaprezentuję Wam to na mapie. Sokotra. Ta wyspa była odizolowana od reszty świata przez bardzo długi czas. Największym bogactwem wyspy jest niespotykana nigdzie indziej na świecie przyroda. No zobaczcie sami. Dziwna, niespotykana, kosmiczna wręcz roślinność. Coś nieprawdopodobnego. Dlatego ta wyspa jest rezerwatem biosfery wpisanym na listę UNESCO. Często nazywana jest też Wyspą Obcych. Co prawda nigdy nie byłem na tej wyspie, No właśnie, a ja znam kogoś, kto był i opowiedział mi to i owo. ale właśnie z tej wyspy pochodzi bohater odcinka, pająk Monocentropus balfouri. Zrobimy mu na szybko nowego fauna, bo No, to są efekty pośpiechu. Ale już ogarnięte. Klimat na wyspie pustynny, dlatego używam sporej ilości wermikulitu. Na jego wyspie panują bardzo zmienne warunki pogodowe i ogromne wahania temperatur, od kilkunastu nawet do kilkudziesięciu stopni. Pająki te kopią nory, dlatego w terrarium powinno być sporo podłoża. Monocentropus balfouri znany jest z produkowania dużej ilości pajęczyny, więc zalecam umieszczenie w terrarium kawałka kory lub innego elementu wystroju, który będzie pomocny w budowie gniazda. Żywych roślin nie polecam, ponieważ pająk je przekopie, wykopie, pewnie się nie przyjmą. Nie są to płochliwe pająki, natomiast mój osobnik niestety woli siedzieć w kryjówce cały czas i bardzo rzadko go widuję, praktycznie od wylinki do wylinki. Jest to gatunek endemiczny. Co to znaczy? Ano to, że w naturze występuje tylko na tej wyspie, nigdzie indziej na świecie. Czy to nie jest niesamowite? Obok pięknego ubarwienia czyni go to niesamowitym i ciekawym okazem. Młode osobniki ubarwione są co prawda jednolicie, natomiast podrostki już charakteryzuje ciekawe ubarwienie. Ptasznik ten jest szybki i raczej mało agresywny. W każdym razie jego temperament jest zdecydowanie bardziej, powiedzmy sobie, ostry niż w przypadku np. brachypelm. Jako przedstawiciel pająków ze Starego Świata dysponuje silnym jadem i nie posiada włosków parzących. Ja natomiast zawsze, niezależnie od gatunku pająka, zachowuję szczególną ostrożność przy manipulacjach w terrarium. Co ciekawe, Monocentropus balfouri nadaje się do hodowli grupowej, czyli takiej, w której w jednym terrarium trzymamy kilka lub kilkanaście osobników. Jednak ze względu na jego wysokie ceny i ograniczoną dostępność, niewiele osób się decyduje na taką właśnie hodowlę. Szczególnie, że w hodowli grupowej zjawisko kanibalizmu jest powszechne i strata kilku osobników może być nieunikniona. Samce są praktycznie tak samo ubarwione jak samice. Dorosłe samce posiadają narządy kopulacyjne na nogogłaszczkach, ale nie posiadają haków. Dlatego najlepiej rozpoznawać płeć poprzez sprawdzanie szczeliny płciowej oraz na podstawie wylinki, ale tego Wam w tym odcinku nie pokażę. No i tak się prezentuje w nowym domu. Ten pająk jest naprawdę przekozacki. Beżowy, z ciemno-niebieskimi zakończeniami odnóży jest niepowtarzalny i unikalny. Musicie przyznać, że jest przepiękny. Jeżeli tak uważacie, dajcie łapkę w górę, to zobaczymy, ilu osobom się podoba. Trzymajcie kciuki, aby to była samica. I spacerek poza terrarium, a jakże. Powiem Wam, że ten pająk jest w moim top 5 ulubionych pająków. To już prawie koniec odcinka, dlatego korzystając z okazji pozdrawiam widza Piotrka, który ma już prawie 9 lat, chodzi do 3. klasy i ma już kilka pająków w swojej hodowli, a w hodowli pomaga mu jego tata. No dobra, moi drodzy, ogłaszam konkurs. Co powiedział? Tak, powiedział, że konkurs jest. O Jezu! Subskrybuj kanał i zgadnij w komentarzu, ile mam ptaszników. Nie ile gatunków, tylko wszystkich sztuk razem. Tyle. Proste? No pewnie, że proste. Nagrodami są koszulki z logo kanału Ciekawe Ptaszniki. Tyle na dziś. Do zobaczenia na giełdzie. Piona! To mój adres mail, jak chcesz to pisz. A specjalnie dla Ciebie wybrałem na koniec jako bonus ten oto film. Kliknij teraz i zobacz go. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Cześć!